Wracamy do Gwatemali. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, ile kosztuje mleko i masło. Pokażemy wam, jak skaczemy na łóżku piętrowym. Jak jemy moje ulubione tacosy. Zabierzemy was do apartamentu. Zobaczcie, jaki orzeł. A dla facetów pokażemy, jakimi brykami jeżdżą inni podróżnicy na kempingu w Tikal. Chodźcie obejrzeć odcinek. Zapraszam. Takie takoski, słuchajcie. Porcja to są 3 takoski, każdy na podwójnym naleśniczku. Dzisiaj zamówiliśmy sobie z wołowinką i 3 takie podwójne takoski kosztują tutaj 20 quetzali, czyli 10 zł. Cilantro, jak to jest cilantro? Wszystkim daj cilantro, bo wszyscy lubią cilantro. Cilantro, czyli popularna tutaj kolendra. Sok z guacamole, to też wszystkim możesz dać, na pewno będzie smakował. Kolejne porcje do nas przychodzą już przez ladę. Takosiki były przepyszne, jak zwykle. Za każdym razem, kiedy je jemy, zastanawiamy się, czy nie otworzyć takiego biznesu w Polsce. Ciekawe, czy w naszym kraju sanepid pozwoliłby na to, żeby w taki sposób przechowywać mięso czekające na podanie. Natomiast mamy ponad 30-stopniowy upał, jest on przechowywany w lodówce, także być może tylko dzisiaj jest podawane. A na wynos dania przygotowywane są w ten sposób. Czyli tacka papierowa, folia aluminiowa. Dzisiaj wyszło 135, bo ostatecznie zamówiliśmy 5 porcji, każda po 25 takosków. Wszak z serem są ciutkę droższe, plus 2 Coca-Cole, każda po 2,50. Wszyscy najedzeni, smacznie. Gracias. Dania były naprawdę przepyszne. A jak nowy kraj, no to co? Zakupy. Sprawdzimy, ile kosztuje masełko i piwerko. Pierwsze piwerko, które wpadło nam w oko, popularne tutaj Galo. 15 sztuk za 104 quetzale, około 6,5 quetzala za piwko, 3 zł. Mleczko znajdziemy za 4 zł. Masełko znajdziemy tutaj. Zaraz zobaczymy, w jakiej cenie je można dostać. Masełko. Takie malutkie, 100 gram. 8 zł prawie. Obok kolejne, nawet droższe, za 100 gram. To, co uwielbiamy w Filadelfia. Strasznie drogo, bo 10 zł, natomiast zamiennik w Ameryce Centralnej to queso crema i taką queso crema za 100 gram, o, ta też jest rzeczywiście droga, bo 5 zł za 100 gram, a Filadelfia 10 zł za 150 gram. Faktem jest, że w krajach Ameryki Centralnej nie zwykło się uprawiać zbóż, także nie mamy tutaj powszechnie dostępnej mąki, a mamy powszechnie dostępną kukurydzę. I dlatego robi się tutaj przede wszystkim placki kukurydziane, czyli wszelkiego rodzaju tortille, tacosy i to się tutaj je. A chleba z masełkiem i z szyneczką, taki jak w Polsce uwielbiamy, to tutaj nie oświadczymy. Owszem, znajdziemy pieczywo, natomiast smakuje jak papier, wędlina, która ma słodki smak i masło, które jest strasznie drogie. Z bólem, bo z bólem, ale jemy. I w długich podróżach, oprócz tego, że brakuje nam najbardziej rodziny, to brakuje nam polskich
dobrych produktów, przede wszystkim chleba, wędlinki i masełka. Ale co tam o chlebie nam opowiadasz? Pokaż, ile browar kosztuje. Browarek, proszę bardzo. Importowany czy nie importowany? Lokalne Galo w dobrej cenie. A już importowane z Meksyku Modelo kosztuje za 24-pak 2,5 zł za piwko 0,33. Bardzo przystępna cena. Muszę uczciwie przyznać, że Gwatemala mi się bardzo podoba. A czy wiecie, jak nazywa się małe piwo Corona? Zwykłe to Corona, ale już małe Coronita. Z przykrością to stwierdzam, ale wędlina w Ameryce Centralnej oraz w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych to okropne świństwo. To, co tutaj mamy, wierzcie mi, smakuje okropnie. Wędlinę się kupuje tak. Gdzie te nasze cieniuteńkie plasterki z naszych sklepów z wędlinką? W długiej podróży każdy z nas potrzebuje chwili dla siebie. To czas, aby zwolnić, zatrzymać się na moment i uporządkować nie tylko przestrzeń wokół siebie, ale i własne myśli. Życie w drodze to nieustanna przygoda, ale nawet w najbardziej ekscytujących wyprawach ważna jest równowaga. Potrzebujemy odrobiny wytchnienia, przestrzeni tylko dla siebie i poczucia, że na chwilę możemy poczuć się jak w domu. Dlatego każdego miesiąca dajemy sobie taki moment, czas na zatrzymanie, oddech i zadbanie o naszą codzienność. Sprzątamy nasz dom na kółkach, robimy pranie, nadrabiamy zaległości i poświęcamy czas na naukę z dziećmi w bardziej domowych warunkach. To właśnie wtedy doceniamy rzeczy, które na co dzień mogą wydawać się zwyczajne. Słuchajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest trafić do takiego czystego apartamentu po tylu dniach brudu, gorąca, robali, które nas pogryzły. Także człowiek docenia to, co ma potrójnie w takich momentach. Taką chwilę spędziliśmy w malowniczym mieście Flores, gdzie na kilka dni wynajęliśmy apartament. Po wielu tygodniach życia na ograniczonej przestrzeni, ten moment w normalnym mieszkaniu był dla nas jak powiew świeżego powietrza. Zobaczcie, jak nasze dzieci po wielu dniach w kamperze reagują na wejście do mieszkania. Dzieci z radością biegały po dużych pokojach, odkrywały na nowo wygodę kanapy i po raz kolejny miały swój ukochany pokój. A dlaczego Wam się to bardziej podoba? Bo jest łóżko piętrowe i można wstać. A chciałybyście mieć na wigilijne łóżko piętrowe? Reakcja dziewczynek na tak proste rzeczy była po prostu bezcenna. Bo kiedy żyje się w podróży, nawet najzwyklejsze rzeczy nabierają nowego znaczenia. To jest mój ulubiony dzień, Dlaczego? bo jesteśmy w super hotelu i tam na górze mamy także łóżko piętrowe, schody, tutaj jest ścianka i piętrowe łóżko, a na dole jeszcze jedno łóżko. Ola, a Tobie się podoba? Każda droga ma swoje etapy. Czas odkrywania, czas przygód i czas odpoczynku. Ta równowaga sprawia, że możemy czerpać z podróży jeszcze więcej, ucząc się wdzięczności za to, co mamy. Bo choć uwielbiamy życie w kamperze, to takie chwile jak te przypominają nam, jak ważne jest, by czasem zwolnić, zatrzymać się i docenić zarówno podróż, jak i momenty, które dają nam poczucie domowego ciepła. No i tutaj się sobie będziemy szaleć. Chyba ja tu zostanę dłużej. Tak? Ja też. A kto za to zapłaci? Ty? My? Tak, na zawsze. Ciekawe. Que me quita tanta inconsciencia. Haga su lado, voy deprisa. A este gordito con su millón. Y lo queremos del corazón. Na terenie Parku Archeologicznego Tikal istnieje kontrola prędkości, tak zwany odcinkowy pomiar prędkości, a odbywa się to w ten sposób, że na wjeździe dostaje się karteczkę z godziną wjazdu i jak się dojeżdża, to jest kolejna kontrola, pan wpisuje, jak długo nam zeszło i dzięki temu wiemy, czy nie przekroczyliśmy prędkości. Analogowy, odcinkowy pomiar prędkości. Jesteśmy na terenie Parku Archeologicznego Tikal. Będziemy spali zaraz przy wejściu. To, co jest właśnie najfajniejsze w kempingowaniu, to to, że często można spać na terenie parku. Właśnie dostajemy bransoletki uprawniające nas do pobytu na terenie parku i spania.
a jutro z samego rana będziemy oglądać park archeologiczny. Wjazd na teren parku dla osoby dorosłej to 150 kecali. Dzieci poniżej 8 roku życia nie płacą. Camping 50 kecali od osoby, czyli 25 zł. Wjeżdżamy na nasz niesamowity kemping. Zobaczcie, jakich będziemy mieli dzisiaj sąsiadów. Na terenie parku spotkamy bardzo dużo różnych zwierząt, m.in. jaguary, indyki, lemurki, ptaki. Pozdrawiamy z kempingu w okolicach Święta Majów w Tikal i pokażę Wam za chwilkę, jak ludzie podróżują jakimi zestawami na drodze Pan American Highway. Jesteśmy w Gwatemali, bo próżno tutaj szukać takich kamperów, jakie znamy z Europy. Raczej ludzie wybierają inne pojazdy i omówimy plusy i minusy różnych rozwiązań. Tam widzimy najbardziej podstawowe rozwiązanie z możliwych, czyli po prostu plecak i namiot. Czyli wiele podróżników po prostu podróżuje z plecakiem i namiotem. Z zalet oczywiście możemy powiedzieć bardzo dużą kompaktowość oraz lekkość podróżowania, bycie niezależnym, natomiast bycie mocno uzależnionym od tego, jak jeżdżą autobusy, jak jeżdżą taksówki, jak złapiemy stopa. Tutaj widzimy znajomych ze Szwajcarii, którzy podróżują vanem, czyli po prostu vanem przerobionym na kampera. W tym przypadku rozwiązanie jest bardzo fajne, gdyż bardzo trudno jest określić, że to jest kamper. Oczywiście wprawne oko zauważy dodatkowe okno z tyłu, panele solarne na dachu, jakiś wentylator na dachu. Natomiast głównie rzecz biorąc, taki samochód może jeździć troszkę w trybie incognito i uchodzić za zwykły samochód. Z wad, które od razu nasuwają się na takiej podróży, to jest to, że jest raczej niski i nie przejedzie trudnych warunków, na przykład piaszczystych albo błotnistych, no i ma mały prześwit, który bardzo często jest potrzebny. Fajny, bo jego konstrukcja jest raczej popularna i znana, natomiast w Ameryce Centralnej raczej rzadko i trudno dostać części zamienne. Przechodzimy dalej. Tutaj widzimy najbardziej klasyczne z klasycznych zestawów niemieckich. Niemcy głównie, kiedy podróżują, wybierają taki oto duży zestaw. Ogromna ciężarówka na podwyższeniu z ogromnymi wytrzymałymi kołami, która to potrafi przejechać bardzo dużo kilometrów, gdyż mają ogromne zbiorniki. Zobaczcie, jakie fajne ma zabudowę z tyłu. Ona jest praktycznie do kąta i jest bardzo elastyczna do aranżacji wewnątrz. Na dachu oczywiście widać bardzo dużo solarów. Taka konstrukcja kwadratowa pozwala bardzo dobrze zagospodarować przestrzeń w środku. Te wszystkie skrzynie, które tutaj są, pomieszczą bardzo dużo miejsca. Właśnie porozmawialiśmy z naszym sąsiadem z Niemiec. Podróżuje od 2003 roku w tym wspaniałym Land Roverze z 98 roku. Cały samochód jest w 100% mechaniczny, nawet wtryski są mechaniczne, także wszystko można naprawić przy pomocy śrubokręta. Tutaj jest niesamowite rozwiązanie, które widzę po raz pierwszy. A uwaga, jest to podgrzewanie wody. Kiedy silnik się grzeje w trakcie jazdy, podgrzewa ten zbiornik, a od góry pada na niego światło i słońce i również się nagrzewa w czarnym worku, a wieczorami jego właściciel zabiera sobie wodę do tyłu i ma ciepłą wodę. Ma mały podnośnik, jakby się zakopał w piachu, to podnosi sobie jedno koło, wyciąga z piachu, podkłada podkłady i jedzie dalej. Tutaj bardzo fajna rzecz, która mi się strasznie spodobała. Reling. Zobaczcie, na pranie. Coś, co w podróży takiej overlandingowej jest bardzo ważne, żeby wysuszyć sobie rzeczy, gdyż zawsze są po prostu mokre. Oczywiście standardowe wyposażenie każdego overlandingowca, który gdzieś tam się zapuszcza w rejony bardziej dzikie, czyli podkłady do wyciągania auta z piachu, zapasowy karnister z paliwem. Jesteśmy pod dużym wrażeniem, a nasz podróżnik i znajomy z Niemiec posiada ten wóz od 2000 roku. Kupił go, kiedy miał zaledwie 5000 km. Posiada go do dziś. Wnętrze robił według własnego projektu przy pomocy zewnętrznych mechaników i tak podróżuje sobie od ponad 20 lat po świecie. Tutaj widzimy kolegę ze Stanów Zjednoczonych, Toyota Tacoma z zabudową kamperową z tyłu. Z zalet, które można powiedzieć, to bardzo duża kompaktowość, lekkość konstrukcji. Niestety bardzo mało miejsca w środku, chociaż na górze otwiera się namiot dachowy, w którym się na co dzień śpi. Zobaczcie, jak fajnie i zmyślnie zamontowane są solary. Gdy tylko podniesie się namiot do góry, solary można ustawić bezpośrednio w kierunku promieni słonecznych, tak żeby jak najlepiej i jak najefektywniej pracowały. Po tej stronie znajdziemy jeszcze markizę, podkłady do wyjeżdżania i tak jak widzicie, zestaw jest bardzo fajny. Z tyłu jeszcze posiada karnistry, natomiast no niestety jest stosunkowo niewielki. Natomiast na jego plus jest bardzo to, że ma napęd na 4 koła, że jest podwójny
podwyższony oraz to, że po złożeniu namiotu dachowego jest po prostu niski i może wszędzie fajnie przejechać. Kolejny zestaw z Niemiec, który opisywałem wcześniej. Z tyłu kwadratowa puszka, która została zagospodarowana znów według własnych upodobań. W związku z tym, że wszystko jest do kąta prostego, łatwo jest to wszystko zabudować. Zobaczcie, jak fajnie na dachu znów, żeby uzyskać wyższą przestrzeń w środku oraz żeby mieć miejsce do stania jest. Tutaj widzimy naszych znajomych z Francji, którzy podróżują w campervanie. Bardzo fajne rozwiązanie. Można kupić gotowy taki zestaw w Europie, który zresztą Francuzi kupili. Podróżują w nim w 5 osób, także jesteśmy pełni podziwu, jak się tam mieszczą. Na górze mają składowanych bardzo dużo narzędzi. Zalet, podobnie jak w przypadku czerwonego Peugeota, jest to, że konstrukcja jest na bazie zwykłego vana, więc silniki i części zamienne są ogólnie dostępne w Europie. No i przechodzimy do naszego zestawu, czyli nasz camper truck. Dlaczego camper truck? Dlatego, że mamy osobno trucka i osobno campera. Podwyższenie, wysoki prześwit, napęd na 4 koła. Z wad niestety duża waga, ale trzeba uczciwie przyznać, że ten camper, choć niepozorny, mieści bardzo dużo miejsca w środku. Z przodu mamy sypialnię, kuchnię, łazienkę oraz część dzienną. Bardzo nam odpowiada w naszej podróży. Ciężko powiedzieć, który zestaw jest najlepszy, gdyż często omawiamy z innymi podróżnikami, co byłoby najlepsze w takiej podróży i w zasadzie każdy, mówiąc o swoim samochodzie, twierdzi, że coś by w nim zmienił. Często dużych budżetów konsumowanych na zakup takich pojazdów i ich adaptację, tak ostatecznie one nie spełniają wszystkich warunków, bo czasem jest za duży, a czasem jest za mały. A jak jest za mały, no to wiadomo, brakuje miejsca. Jak jest za duży, często nie mieścimy się w wąskich drogach. Kompaktowy, no to fajny, wszędzie się zmieści, no ale kosztem miejsca właśnie. Ostatecznego kompromisu nie ma. Jakby nawet mieć nieograniczony budżet, to nie ma idealnego samochodu, także trzeba znaleźć swój. Nasz odpowiada nam w 90%, można powiedzieć. Wolelibyśmy nie rozkładać łóżka dzieci na noc, natomiast na pewno ciężko byłoby nam się zmieścić w campervanie, gdyż jest tam dużo mniej miejsca. I to, co jest zaletą naszego zestawu, to to, że możemy tę budę zdjąć, zostawić ją na przykład na kempingu i mieć samochód do podróżowania bieżącego. Prawda jest taka, że nigdy tego nie robimy.